from Soleri. Yeah, we are from Soleri. Here's my family and Hello. Yeah, hello. Yeah, here's a. Okay, I will make a video. Yeah, I will make a video. Hello everyone, namaste, namaste from Nepal. Yeah, I'm Nepali boy. Here is my family, and we will add the other two family. Here is two family. Lawina zagrodziła nam drogę i wypakowujemy się i musimy iść na pieszo do tamtej miejscowości. Ona zwypuje. No i tutaj lawina, która się usunęła, zagrodziła nam drogę. Nie możemy tędy przyjechać, więc już musimy iść na piechotę. No i tutaj jakiś wrak koparki, który prawdopodobnie został przywalony przez kamienie. I koparka zniszczona. Gdzieś w dżungli. Te prycze są najlepsze. Dzisiaj wyruszamy z miejscowości Surkę i idziemy sobie wolnym krokiem do kolejnej miejscowości o nazwie Pangboche. Także dzisiaj tylko 300 metrów przewyższenia. Po drodze spotykamy bardzo pozytywnie nastawionych miejscowych Nepalczyków. Są bardzo serdeczni. Karawany osiołków. Tak, mijamy karawany mułów, które przenoszą towar z jednego miejsca na drugie. Jest ich tutaj bardzo dużo. No i człapiemy sobie powolutku dalej. Najważniejsza to aklimatyzacja. Pan Mehum, nie mogę złapać do tego.
Mamy krótki pit stopik na jedzonko. Jabłka przywiezione z Polski. Kiełbasa przywieziona z Polski. Trzeba ją tachać, tą kiełbasę. No i jeszcze mamy tak z połowy drogi. Jesteśmy w miasteczku Pagding, ale prawdopodobnie pójdziemy sobie dalej do miasteczka Tok Tok, żeby mieć troszeczkę łatwiej jutro do Namche. Ale tu jest super. No rewelacja. Yeah. Dotarliśmy do miejscowości Benkar. Fantastyczne miejsce. Blisko szlaku, bo to jest nasz apartament. Z pięknie kwitnącym drzewkiem owocowym. Tutaj mamy widok na gigantyczny szczypior za oknem. A z tej strony mamy piękne, kwitnące drzewa. Nic nie wspominając już o tych widokach za oknem gigantycznych gór sięgających chmur. Także wreszcie sobie fajnie wypoczniemy. I tak wygląda dalbat, czyli ryż, Z warzywami? warzywa Z zupą soczewicową. i Lentil zup. zupa. I proszę, Madzia już wszystko, Pycha, najlepsze, Madzia już talerz wylizała. najlepsze jakie do tej pory jedliśmy. I tu jest oczywiście nasza kucharka. I już nam pani zanosi. I już nam pani... Yes, please. It's delicious. Mamy naleweczkę. Czyli dokładeczka. I tak to właśnie wygląda. I witamy kolejnego dnia. Kolejnego poranka. W dzisiejszym dniu idziemy do miasteczka Namche Bazar. Mamy do pokonania około 900 metrów przewyższenia, może około 10 km. No także mniej więcej tyle samo co wczoraj, ale już troszeczkę wyżej, więc prawdopodobnie będzie troszeczkę ciężej. Namche będziemy na 3500 metrów. Tam są zrobimy 2 dni aklimatyzacji. A jesteśmy w punkcie kupowania pozwoleń karty trekkingowej. I wstępu na teren Parku Narodowego Khumbu. Kolejka jest dosyć długa i tutaj jest taka fajna makieta. Yes. Okay. I lecimy na Namche.
muły, które wchodzą i schodzą. Robią zatory i korki. Czasami wchodzą na turystów. No i ci pasterze tutaj się denerwują. Chyba że źle koordynują te ruch tymi mułami. Taki tutejszy korek. Będziemy siedzieć w Namcze. No właśnie mamy za sobą długie podejście dosyć do Namcze. Jeszcze nie doszliśmy do Namcze. No ale idziemy sobie z takim wężykiem. Dużo ludzi jest. Jak latem nad Morskim Okiem. No prawie. Powolutku idziemy do przodu. A tu tragarze nie zmordowani. Nawet se przerw nie robią. Dotarliśmy do Namcze, bazar. No, miasto wygląda jak metropolia. Jest tutaj cywilizacja pełną gębą. Piękne chodniczki. Systemy jakieś tutaj, kanały są. No, wszystko tutaj jest. Co człowiek potrzebuje. I dotarliśmy do Namche Bazaar. Jesteśmy w hotelu Alpine Lodge. Hotel jest niedrogi jak na standardy Namche. 500 rupii za noc, więc jest to niewiele. Pokój wygląda w ten sposób. Świetny, przytulny. Ciepły. A widok za oknem po prostu powala. 8-tysięczniki. Tam widać, zobacz. Tam. Dzień 8 w Nepalu. Namche Bazaar. Dziś troszkę pochmurnie. Gdzieś tam na horyzoncie widać wyższe góry. Tutaj nasz hotel. Emil sobie odpoczywa, odsypia, regeneruje się. A ja idę na eksplorację Namche. Planuję iść do fryzjera, umyć włosy. Apteka. Jakieś mandarynki na bazarze. No zobaczymy, będziemy nagrywać schodami w dół. Jestem u fryzjera. Pozwoliłam sobie umyć włosy, teraz je suszę. Bardzo przyjemne po takim czasie umycia. Jakby coś będzie słychać, więc nagram po. Tak więc już po skończonym zabiegu pielęgnacyjnym włoski są piękne, świeże, pachnące, puszyste. Można ruszać dalej w drogę. Wszystko dzięki miłemu panu. Oj, przepiękna fontanna i jakiś piękny mostek. Naprawdę, trzeba to badać. Kwiat lotosu. Trying to keep your heart rate around 120 or 130 or 100 if your max heart rate is 220, and then if you calculate 50, Your max is 220? like my max little bit higher, Really? little bit higher. Extremely high max. Yeah, so but my resting heart rate nowadays is 43, 42. It's like, Extremely low. yeah, yeah. So my zone is like huge. So if I run and if I'm walking, if my heart rate is 140, still I'm feeling very okay. Like okay, Nothing. It's nothing like that. So yeah, so I trained myself into zone 2 and zone 1 and sometimes zone 3. Like again, it's aerobic endurance. So the more you train yourself into aerobic endurance, the more you build your endurance. And again, your eating habits and everything actually tells you like how you're gonna build muscles or something, like how you recover. And I think during COVID, I actually run more than 2,000 kilometers around my house, like every now and then. So, Wow. so I think, And we thought that we trained good. so I mean, yeah. So, No way. so that was like good training for me. And I checked that training. I went to the high mountain. I ran 111, 111 kilometers around
17 hours, 20 minutes. So that was like just trying to check. No, jesteśmy w Namcze. Robimy sobie dzisiaj dzień aklimatyzacji. Wchodzimy na taki pobliski wierzchołek, jakieś 3800. No i widoki są świetne. No i dotarliśmy do Saianbocze 3860 jako nasz punkt aklimatyzacyjny. Moja życiówka. Życiówka Madzi. Po drodze zrobiliśmy sobie oddychanie Wima Hofa, które nam bardzo pomogło. Również Wam to polecamy. Widoki są nieziemskie. Odpoczniemy, posiedzimy, napijemy się i na luzie w dół. I tutaj jesteśmy przy punkcie widokowym na Everest. To jest prawdopodobnie Madablam. A tam z tyłu za Madablam też takie ciemniejsze szczyty, to będzie prawdopodobnie Everest. A te tutaj przed nami. Te przed nami są też gigantyczne. Wyglądają na kolosalne, ale do Everestu im dużo brakuje. I witamy kolejnego dnia. Wyruszamy dzisiaj z Namche Bazar do Tengboche. Odległość jakieś 10 km, czyli jak zwykle z 3500 na 3800. Będziemy tam spać. A wokół nas pejzaże górskie. Długie podejście do Tengboche. Bardzo długie. I witamy kolejny poranek w Tengboche. Dookoła góry i zmierzamy teraz do pobliskiej świątyni. Bo trzeba zapłacić za nie.
No, niestety robi się zimno i coraz ciężej się idzie. Wieje dosyć zimny wiatr. No i ciutko ciężej. Te kroczki trzeba robić. Ale czopiemy sobie całkiem, powiedziałbym całkiem nieźle. Bez przerwy. Prawie że bez przerw. Chyba już nie... Lecimy. Nie? Ja już blisko. No, także do zobaczenia w Dingbocze. I jesteśmy. Dotarliśmy już na miejsce. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, hoteliku, takim można powiedzieć, gdzie jest mało ludzi, cisza, spokój, także fajnie. Tutaj sobie spędzimy 2 noce. Jesteśmy dokładnie na wysokości 4300 metrów. No także troszkę już tej wysokości jest. Ale na razie jest wszystko ok. Bardzo fajne miejsce. O, tak wygląda. Mamy nadzieję, że wieczorem napalą w piecu. Cisza, spokój. I jak na warunki takie naprawdę na tej wysokości to jest rewelacja. Pokoiki też fajne. Tak. I idziemy teraz na punkt aklimatyzacyjny, jakieś 700 metrów. Ciągle jesteśmy w Dingbocze. I będziemy wchodzić na jeden z tych tutaj pobliskich szczytów. O, jeden z tych. I udało się wejść na szczyt aklimatyzacyjny 5073. Szczyt o nazwie Nangkarchang, coś takiego. Niestety widoczki zerowe, szkoda. Chmury dookoła nas, ale stąd widoki byłyby po prostu nieziemskie, no trudno. Ważne, że jest aklimatyzacja, to się liczy.
Kiełbaska z polskiej domowej roboty. I witamy kolejnego dnia. Kolejny etap naszej podróży z Lingboche do Labuche, czyli jak zwykle jakieś 8 km do przodu. 500 metrów do góry. Tak, 500 metrów do góry. Albo nawet troszkę więcej. Pogoda jest fajna, to znaczy jest troszeczkę chłodno, mroźny wiatr. Może jest 0, -1 teraz. Na szczęście świeci słońce, co nas bardzo fajnie ogrzewa. Także no, ja na sobie mam spodnie bez żadnych getrów, bieliznę merino termoaktywną i taką hybrydkę. I to wszystko. Magda ma podobnie. Także no co, jak się idzie, no to wiadomo, że organizm pracuje. Ale już dzisiaj wkraczamy w świat lodowców. Będziemy mijać lodowiec Kumbu, jego zachodnią część, więc będzie już coraz chłodniej, tak z dnia na dzień, więc pewnie będziemy musieli się ubierać grubiej. No ale na razie jest ok. Widoki są oczywiście niesamowite. Nasza wczorajsza zdobycz. Wczorajsza zdobycz tutaj po prawo. Takie zęby, największy ząbek. Te dwa ząbki takie na środku. Tam była klimatyzacja wczoraj. 5074. Okazuje się, że zrobiliśmy ją w ogóle dłuższą drogą. Szliśmy dookoła. Ale może i lepiej. Na ludzi dzisiaj to jest. No. A tutaj proszę. Proszę zobaczyć. Na Amadablam spojrzeć. Panorama gór 360 w zasadzie. Obróć się, pokaż to. Pokazuję. Tu jakiś kolejny szczyt w chmurach. No i na Everest. Himalaje. Helikoptery latają ci nad głową i pod tobą, no znaczy, że no, już jesteś chyba wysoko. I krótki pit stop na zupkę w połowie drogi. I jeszcze zostało jakieś 3 km. I osiągnęliśmy przełęcz Tok La Paz. 4850 metrów. Bardzo sprawnie nam to poszło. Także no super.
drodze do Lo. Przekroczyliśmy przełęcz Tongla 4850 i zmierzamy w kierunku La Bouchonok. Krajobraz jest dużo bardziej surowy, jest już zimno, ubraliśmy już to się troszeczkę grubiej, no i jest tak bardziej no jak z filmu Władca Pierścieni. Zresztą zobaczcie sami. Tu po lewo jest jakaś baza, ale niestety nie wiemy, co to jest za baza. I ci ludzie idą na Pek. W lewo jest tam szlak na 3 przełęcze. No i dotarliśmy do La Bouche. Parę budynków na krzyż. Bardzo surowe warunki. Zimno. No. Nie jest to resort w Turcji all inclusive. Tudzież w Egipcie. Po kolacji rozkminiamy jutro, o której należałoby wyjść. Tak wygląda atmosfera na 5000 Tea House. Jak się nazywa na takie coś? Poczekaj. Gorąco, że się można ugotować. W pokojach lód. Że musimy się razem przykuwać do siebie, żeby nie zamarznąć. No, takie skrajności, no. Ale musimy jeszcze kilka dni Wytrzymać. Dzień dobry kolejnego dnia. Aura za oknem dla koneserów. Nie chcę za bardzo nie chcę się wychodzić z łóżka. No ale cóż, nie ma wyjścia. Dzisiaj idziemy na Everest Base Camp. Krajobraz po wyjściu z naszego tea house'u. Dosyć surowy. Lecimy. No i czapiamy sobie do kolejnej miejscowości Gora Krzep, gdzie zostawimy nasze ciężkie bagaże, weźmiemy leciutki i pójdziemy na Everest Base Camp. Powietrze troszeczkę rzadsze jest tutaj. troszeczkę. Troszkę ciężej się oddycha, ale jest ok. Generalnie powolny spacer to jest mniej więcej równowartość no takiego biegu, powiedzmy, tak? Ale jest dobrze, jest dobrze. Jak ryba wyrzucona na ląd bez tlenu. No coś takiego. Ale trzeba spokojnie oddychać. Gorzej jak masz zajebane zatoki. O proszę, helikopterki latają nam nad głowami. Nie lecą wyżej jak nieco ponad 5000. Tam przy powietrze jeszcze rzadsze, będzie troszkę dla nich niebezpieczniej. Ale na szczęście jest piękne słońce. Dogrzewa nas aż za bardzo. Ja troszeczkę chyba za grubo się ubrałem, bo mam geterki dzisiaj i piuchówkę. Przy takim słońcu to jest jednak za gorąco. Może się później rozbiorę. Oj, widoczki są naprawdę fajne.
How is it going, guys? Hey, good. Fresh air on 5,200. Very fresh. Very fresh and clean. And clean. Lots of oxygen. We can breathe with our full lungs. This is the newest advanced. Oh yeah. Okej. Idziemy na Basecamp. Everest Basecamp. Cześć. Słonko świeci. Tak, jest wyruszyliśmy ciepło. właśnie z Gora Krzep tego samego dnia. Posililiśmy się. Mamy jakieś tam chyba 3 km na Everest Base Camp. Jak widać tłumy Słoneczko Prą- świeci, przą... prą. prą do Wszyscy przodu. mniej więcej o tej samej godzinie. Chociaż my wyszliśmy dzisiaj z Gora Krzep bardzo późno, ale i tak wszystkich tego nie widzieliśmy. A teraz sobie spokojnie na luzie idziemy bez ciężkich plecaków. Tylko jakaś tam woda i puchóweczka w środku. I przekąska w formie orzeszków Jakiś i tam czekolady. snack. Jakbyśmy opadli z sił. No i proszę zobaczyć, co tu się dzieje. No i przede wszystkim to, że słońce grzeje, bo niestety w pomieszczeniach jeszcze jest niegrzane, więc jest tam tak zimno, że nie idzie wysiedzieć. Więc jak wrócimy, to już powinni napalić w kozie i powinni już grzać ten pokój socjalny, jadalnię, więc się ugrzejemy. A póki co słonko nas idziemy. grzeje. Tu po lewej stronie skala Patar, Jutro tam wbijamy. na które sobie jutro wejdziemy. A Everest jest za Nubce, czyli za tą górę. Everest będzie widać dużo lepiej tutaj z prawej strony, jak wejdziemy na Kalapatar. No niestety Na razie jest przysłonięty przez Nubce. to jest przepięknie. No i dochodzimy powolutku do nepalskiego morskiego oka, czyli do Everest Base Camp. I dotarliśmy. Kiciu? Chodź. No to mnie. I dotarliśmy pod słynną skałę Everest Base Camp. No ostatnio tutaj wybudowano taką tablicę. Nie wiadomo, co jest lepsze. Czy ta skała, czy tablica. W każdym bądź razie no jesteśmy tutaj. Tak. A tutaj jest widok za kamieniem. Proszę. Kraina lodu. Lodowiec. Można tam dalej podejść? Idziemy, dawaj. Pewnie można. O. I tam właśnie jest Everest Base Camp. I teraz musimy wrócić do Gora Krzep. Przereklamowane.
Proszę, co Madzia ma? Przereklamowane. Kupa lodu. Kupa lodu. Namiotów. To jest gigantyczne, ten lodowiec jest po prostu tak gigantyczny, Sypie. że tego to kamera nie oddaje skali w ogóle, absolutnie. No troszkę ciężko nam się rozstać z tym Everest Base Campem. Troszkę energii tutaj i siły włożyliśmy, żeby się dostać. A może kiedyś wrócimy, nigdy nie wiadomo. Tymczasem musimy wrócić do Gorakshep. No, atmosfera pod Everest, pod tablicą Everest Base Camp jest wręcz piknikowa. Tłum ludzi. Udało nam się przyjść tutaj przed tym tłumem, na szczęście. Pomimo tego, że dzisiaj z Labucza wychodziliśmy jako ostatni. W każdym razie no, czuć bardzo ekscytację. Wielu ludzi przyszło tutaj, żeby spełnić swoje marzenie. Także no jest fajnie, naprawdę fajnie. Chociaż jak dla mnie troszeczkę zbyt tłocznie. Ok, lecimy. No cóż, droga do Gorakshep nie rozpieszcza w ogóle. Wszędzie śnieg, ścieżki zadeptane. Zgubiliśmy się, dobrze, że nas szerpowie naprowadzili na dobrą drogę. Także zima. Żyjemy. Autopilot. Tak. Idziemy na autopilocie. Dzisiaj to było ostro. Grzonie przy piecyku. No jak tam? Rozgrzana już? Lepiej po herbacie. Tak? Już doszłaś do zmysłów? Okej. No w taki sposób właśnie wszyscy się suszą albo grzeją, dogrzewają po dziennym trekkingu. Szczególnie jak śnieg sypnie. Dzień dobry, kolejnego nepalskiego poranka. Bardzo ciężko było dzisiaj się Ciężko było się zwlec. żeby podejść pod to. A dzisiaj robimy sobie aklimatyzację na Kalapatar, to znaczy aklimatyzację. To w zasadzie jest już jeden z głównych celów naszej wycieczki. Także powolutku idziemy sobie do góry. Tablica, żeby nie było Tak, gości, już tam idziemy. proszę. Way to Kalapatar. I lecimy. No, mamy mały pit stopik na drodze do Kalapatar. Wydaje się, że szczyt ten jest bardzo blisko. Aczkolwiek gdzie zaraz pod górę, więc nie. Nie wiem. Wydaje się, że rzut beretem dosłownie. A zobaczymy. Na takim I powolne człapanie. No i wygląda na to, że dotarliśmy na Kalapatar. Tam jeszcze jest parę kroków do góry, ale takich troszeczkę niezbyt bezpiecznych, więc chyba sobie zostaniemy tu. No, widoki są tutaj. weszłam jako pierwsza. Tutaj mamy, tak, Madzia weszła jako pierwsza z całej drużyny. Mount Everest przed nami. Ale lodowiec są. Przed nami lodowiec Gombu. Pięknie go tutaj widać.
Język lodowca ciągnie się aż w kierunku Everestu. Tutaj. W zasadzie ten. język wychodzi z Everestu i ciągnie się w tamtą. I tutaj jest Everest, a tutaj Lhotse. I dalej język lodowca. Schodzimy teraz w dół i będziemy obchodzić te tutaj góry Everest, Lhotse, które są tutaj z północnej strony. Będziemy je obchodzić ze strony południowej, czyli będziemy musieli przejść tam, jakoś tam i za tą górę zajść, od południa teraz. Tam jest właśnie Island Peak Base Camp. Wróciliśmy już z Kalapatar. Szybciutko coś zjeść. I za chwilę ruszamy do Dingboche. Ale jesteśmy rumiani. Nice. I dzisiaj wróciliśmy wczoraj do miejscowości Dingboche z powrotem, prosto z Kalapatar, na wysokość 4410 metrów do tea house'a o nazwie Himalayan Culture Home, gdzie jest naprawdę bardzo miło. Wreszcie się wyspaliśmy, bo tam w Lobucze i Gorakhsze było strasznie hałaśliwie. No wszyscy tak hałasowali, nie dało się tam w ogóle spać. Poza tym no sama wysokość też robiła swoje, też sprawiało, że troszeczkę no brakowało apetytu, troszeczkę mdliło minimalnie i te nastroje były takie, no powiedzmy, no niezbyt wysokie. Ale dzisiaj już na szczęście jest wszystko ok i powolutku już wybiegam myślami w kierunku Island Peak. O, proszę, tutaj Madzia robi pranko. Robiłam pranko ze 2 godziny temu i prawie wszystko wyschło już na wietrze, poza polarem oczywiście. Bez nieziemsko ciężki, ale Teraz będziemy pachnieć. To jest główna, że tak powiem, jadalnia. And here are the owners of the tea house. Here are his diplomas and certificates that we actually haven't been aware that he has climbed multiple times Mount Everest, Amadablam, Makalu. No Makalu. Choyu. Manasolu. Yes. Yes. Do you enjoy life here at 4,500 meters? Do you enjoy it? Do you enjoy it? Here. Yes. And what was the most difficult climb for you? What was the most difficult? Was it Mount Everest or was it something else? I think is more difficult and more technical is Amadablam, but Yeah. Everest also technical, but Yeah. Which one was the easiest for you? it's for me like Choyu. Choyu was easy. Choyu is still 8,000 meters. Yeah, 8,000 meters. So it's still very difficult to acclimatize. Yes. Yes, yes. And are there many mountains here Yes. that have never been climbed?
around. Are there many mountains in this area that have never been climbed? Never. Some mountain, There are. So there are still peaks to be climbed. Yeah. Yes. So people can come here and climb all these virgin mountains that nobody has ever been. Yes. Yes. So well, it's really nice in here. The food is great, and we highly recommend everyone passing through Dingboche to drop by and take a rest. Himalayan Culture Lodge. Znaleźliśmy całkiem ekskluzywną kawiarenkę, jak na miejsce położone 4500 metrów. To jest tutaj bardzo komfortowo. Kafejka nazywa się 4410, no i jest nazwa bierze się od wysokości, na jakiej się znajduje, tuż pod podnóżami Amadabla. Bardzo dużo zagranicznych turystów, w zasadzie nieliczni lokalsi. Ciepła woda, ciepło w kafejce, bardzo przyjemnie. I pyszny cheesecake z mleka jaka. I witam kolejnego poranka. Dzisiaj samotna podróż z Dingboche do Chukung. Dystans dosyć krótki. W Dingboche zrobiliśmy sobie mały reścik, małe recovery, żeby troszeczkę odpocząć, odsapnąć po Kalapatar. No i teraz kierunek, cel kolejny to Island Peak. Z lekką kontuzją nogi, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie jest ok, słońce świeci niesamowicie jasno, na niebie ani jednej chmurki nie ma. Jest gorąco, pomimo tego, że w sumie jest może z 2-3 stopnie. Także no zobaczymy, jak to pójdzie. Podobno na Island Peak wchodzi się 6 godzin, więc nie powinno być źle. Myślałem, że będzie więcej po informacjach zaczerpniętych z internetu, ale okazuje się, że no jest to 6 godzin, także zobaczymy, jak poleci. Także no jakieś 2-3 godzinki i będę w Chukung. I już za mną Dingboche, za mną. Tutaj po prawo Amadablam i tam już widać prawdopodobnie Island Peak. No cóż, zbyt imponujący to nie jest w porównaniu do innych gór, ale to są Himalaje. Tutaj zabawa zaczyna się dopiero od 6000. Hej, dotarłem do Panorama Lodge. Nuda, że nie wiem co. Nic się tu nie dzieje kompletnie. Czekam na swojego przewodnika i na obiecany sprzęt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tichauzik jak to Tichauzik, nic specjalnego. Wszędzie jest bardzo podobnie. Także akcja zacznie się. Jeszcze dużo czasu minie, zanim jakakolwiek akcja się tutaj zacznie. Ok, jesteśmy w Dingboche
i robimy mały trening przed spinaczką. Mam już tutaj ichniejszy sprzęt. No cóż, widać, że swoje przeszedł. Ta lina na szczęście jest tylko do treningu też. Także no zobaczymy. Ok, jesteśmy w Dingbocze. No i teraz przewodnik trzyma sobie do góry. Wiąże linę, no i będziemy się tutaj bawić. Będziemy jumarować do góry i będziemy zjeżdżać. You want to picture time, and then you can lock it like this. Please. Okay. Ladies and gentlemen, training with Mr. Richard, and tomorrow we will be departing from Chukung to Island Peak Base Camp. See you later. Let's roll this one. बोले उसको परमिट आएको छैन कि उसको परमिट पर्खिरहेछ आउनु बिलम्बैछ. The permit is in the process. Permit Is in the process. He says, is he waiting for his friend? No, this is not my fault. Yeah, even he's curious now. I'm waiting for the permit. So yeah, so I'm making a home. Hey, Yeah. one down. Let's go. I witamy kolejnego dnia. Idziemy z Richardem, Mr. Richard. Albo po nepalsku, in Nepalese. Your name in Nepalese? Rinchen. Rinchen. We are going here with Rinchen to Island Peak Base Camp. And, well, the weather is not the most favorable. But it's pretty cool. Unfortunately, I had to do a little bit of waiting for the permit, but fortunately, I have the permit. I don't have it yet. It's in the process. So if you are trying to order a guide through a trekking company, be careful. It's always better to go directly to the guide, not do this by through a trekking company, because they may scam you. They may just promise many things, but they will not keep their word. Like in my case, well, they didn't even provide my Island Peak permit, which was unfortunate, and I had to really do a lot of crazy things to get it today. But fortunately, we are here. We are going to Island Peak Base Camp. Unfortunately, we don't have the good weather because of waiting, but we are doing good. I have a strong, good guide. He's a really good guide, and we'll do the Island Peak tonight. Yeah. So see you in the Island Peak. Island Peak. Woohoo! I już powoli dochodzimy do Island Peak Base Camp. Daleko, już tam gdzieś majaczy się widok żółtych namiocików, do których dążymy. Dotarliśmy już do Base Campu z naszym przewodnikiem. No, namiotów jest całkiem sporo, trzeba przyznać. I jesteśmy chyba w namiocie docelowym. Morning. Hello. Okay. So I think we are here in the dining room, no? Oh, so warm. So nice. Ginger lemon. Let's drink some tea. Let's do some recharging. Tak wygląda namiot, w którym będę spał. No muszę przyznać, że jest mega komfortowo.
Nie spodziewałem się takiego super komfortu. Tutaj taki przedsioneczek. Tu sobie rzuciłem plecak na razie. No rewelacja. Cześć, no jest godzina 18. Czyli tak jak było zaplanowane posiłek. Wchodzę do namiotu, a tam proszę bardzo. Nasi rodacy, od razu lepiej, od razu weselej. Wcześniej byłem tutaj sam. Natomiast no jak widać pracy są wszędzie. No i co, no i wyzwań się nie boimy. Także Jemy kolację. tak jest, jemy kolacyjkę pyszną. Cały czas coś jemy, będziemy też przed 12, coś mamy zjeść. Apetyt dopisuje jak najbardziej. Tak jest. Tylko nie wiem, czy nas nie będą musieli turlać pod tą górę. Bardzo możliwe. W każdym razie poślimy się na parę godzin snu i co? I lecimy do góry. Jedyne, na czym chciałbym coś uniknąć tutaj, to skorzystania z tej toalety. Tak. Czy warto w związku z tym coś jeść? Czy zatrzymać się z tym? No tak, no takiego widoku jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Aczkolwiek byłem pół godziny temu i już sytuacja została, że tak powiem, uprzątnięta. Także, Zgadza się, też potwierdzam. także słuchajcie, do zobaczenia. Ktoś zrobił dużą robotę. Dokładnie, także słuchajcie, do zobaczenia. Poszedł w dół, myślicie, że poszedł w dół tam do Kuczuk? Myślimy, że bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Także słuchajcie, do zobaczenia dzisiaj w nocy. Dzień dobry, w ten mroźny poranek. It's minus 10-15. Yeah. Pretty cold, but actually it's a very nice weather. We are departing from base camp and slowly warming ourselves up and starting our journey to summit the island peak. See you later, guys. Okej, no przeszliśmy kawałek. Robimy mały reścik. No zimne jest to powietrze. Wdychane. Powoduje niestety ten kaszel. No ale powolutku idziemy. Okej, no to dotarliśmy do high campu. Nic nie widać, wszystko jest w ciemnościach. Troszeczkę zwolniliśmy tempa. Po prostu idziemy za szybko moim zdaniem. Przewodnik jest bardzo narwany i zasuwa. Ale w takim tempie się nie da dojść chyba. Przynajmniej ja. Muszę troszeczkę zwolnić, wyluzować. Przede wszystkim, żeby nie oddychać ustami, tylko nosem, bo ten kaszel mnie wykończy. Także no to są takie przemyślenia na świeżo, lekko, nie jest przerwka. Jaką mamy wysokość? 5729. Ok, jesteśmy na 5729. No kurwa, takiego koszmaru to jeszcze nie przeżyłem. Straszne męczarnie. Straszne. Idziemy bardzo powoli, bo po prostu się kurwa inaczej nie da. Ale pomału do przodu. Hej. Ok, zaczyna powoli widnieć. Tutaj odsłoniła nam się jakaś niewielka grań. No i bardzo dużo depozytów śniegu. Island Peak chyba jest tam. Kawał drogi jeszcze przed nami. No także męczymy dalej. Cześć, słuchajcie, jesteśmy na jakiej jesteśmy wysokości? 5700 coś. 5775. Piękne krajobrazy wreszcie pojawiają się naszym oczom. Wreszcie wychodzi powolutku słońca, ale i tak jest bardzo ciemno. Znaczy ciemno, no jeszcze jest zimno w sensie. Także przewodnik pomógł założyć mi półstrąż. No niesamowity człowiek, naprawdę. No i co? Powoli mam nadzieję wielką, że zrobi się ciepło, bo jest zimno jak cholera. Także będziemy szli za chwilę do przodu.
अबको 8 दिनपछि चाहिँ भिडियो आउनेछ है गाइस सबैलाई एकदम राम्रो भिडियो हो आइल्यान्ड पिकको पहिलाको भन्दा एकदम बबाल म निकाल्ने छु Okej, więc dotarliśmy na takie plateau lodowcowe, z którego będziemy wspinać się bezpośrednio na szczyt Island Peaka. I jak widać, no cóż, ludzie poruszają się tam bardzo wolno, ponieważ będzie tam bardzo stromo. Słońce świeci, pogoda jest piękna. W takim razie wszystko zgodnie z planem. Olympic rock point पनि हो धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु भइरहेको थियो पहिलादेखि ओलम्पिकको ब्लग भनेर अब आउँदैछ केही समयपछि मे 29 मा म स्पेन आएपछि सबैजनालाई यो भिडियो फाइनली हामी रक पोइन्ट पुग्नु आयो एकदम हामी अब एकदमै रक पोइन्ट पुगेर रक पोइन्टको क्लाइम्बिङको प्रोसेसमा छ अब यो ब्रोले हल्का दुःख दिइरहेछ त्यही हो Come on, pull up the zoomer, यो त फेरि राम्रो चढ्छ चढ्ने रेसरी चढ्छ फेरि ठक ठक Wow! Oh, perfect! Hello, look. Here we go. Okay, look. Final push. Yeah, calm. हजुर समिट हो मेरो पोइन्टहरू आउँदैछ What are you doing?
stomach. I will give him a kiss. He's the best man. Without him, not possible. Impossible. Woo! Where is our third man? Our third man is going here. Come on, Krzysiu. Dawaj, Krzysiu. Zumar. You've got it, my man. You've got it, my man. Woohoo! Yeah! Hey guys, congratulations. Jesus. Incredible. You're the best. I'm so sorry, sometime I'm... You're the best. Guys, You made it. I love you guys. Oh my god, what a fucking movie. Oh. Picture time. Go down. Let's go down. Let's take some pictures. Easy. Let's get. Chwila chillu na Island Peak. Zajadamy słodycze, pijemy soczki i podziwiamy widoki, bo takich widoków w domu nie ma. Ale wysiłek był. Ue. Chwila chillu na Island Peak. Zajadamy słodycze, i zjeżdżamy w dół, co wcale nie jest takie proste. No lin tutaj jest jak po prostu pajęczyna. We are going back to Island Peak Base Camp, and I have to say this road is endless. It's really endless. It cannot end. Never ends. So far away. Especially when you are absolutely exhausted. I jest ziemia obiecana. Matko Boska, jak ja się cieszę. Chociaż i tak nie chcę tu spać, bo w nocy
Jest tu po prostu lodówa, minus 15-20 stopni. Spać się tu nie da. Więc najlepiej byłoby stąd spadać. Jestem tak wykończony, że w głowie nie mieści. Jedyną opcją to jest wynajęcie jakiegoś konia, który zawiezie nas do Chupung albo do Ningbocha, ale jeszcze zobaczymy. Znaczy mnie. Ale może będę jechał z kolegami. Nowo poznanymi. Zobaczymy. I jest mamut. Słuchajcie. Oczywiście historia o Jerzym Kukuczce i 14 ośmiotyczniczych była opowiedziana, więc to jest taka mała nawiązanie. Małe nawiązanie, nie? No, prezent na jak to się mówi? Prezent na cześć zdobycia góry Iron Peak. Yeah. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Owners. Thank you very much. A little celebration. A, to takie... Yummy, yummy. Tutaj pani robiła. Wiem, I know. Smells nice. Now we make a party. Yeah. Party time.